Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was, kochani, w dzisiejszym vlogu. I ja mam na imię Karolina, a to są moje poplątane gadki, czyli vlog, w którym opowiadam o mojej przygodzie dziewiarskiej, o tym, co dziergam aktualnie, jakie mam plany, co udało się skończyć. Opowiadam również o wzorach, które zwróciły moją uwagę, włóczkach i akcesoriach, które zakupiłam. No i ogólnie tak sobie gadam o wszystkim. Są też tematy oczywiście bardziej prywatne. Te można przewinąć, bo mam tendencję do rozgadywania się. Także dzisiaj mam Wam trochę do opowiadania, więc weźcie sobie jakiś napój. W moim wypadku jest to kawusia w lunowym kubku. Luna, dla tych, którzy są tu po raz pierwszy, to jest mój kot, który aktualnie przybywa na podwórku, a normalnie pojawia się momentalnie, jak tylko zaczynam kręcić jakiś vlog i oczywiście musi tutaj być na wizji, poodzywać się do Was, pogadać, ale na chwilę obecną Luny nie ma. Zresztą jak tylko się pojawi, na pewno ją usłyszycie. Dobrze, myślę, że wstęp mamy zaliczony. Mam dla Was naprawdę dzisiaj trochę rzeczy do opowiedzenia i do pokazania. Dobra, z tym może później, ponieważ mam nową włóczkę, która mnie zainteresowała swoim składem. O niej Wam opowiem. Opowiem Wam o włóczkach, które już Wam pokazywałam, a z których zrobiłam próbki i będą to włóczki od włóczki tęczą malowane od Honoraty. Zrobiłam 2 próbeczki z włóczek, które u niej zakupiłam. Pokażę Wam ukończony udzierk i to, co jest w trakcie. Mam coś nowego na drutach, czego jeszcze nie widzieliście. Także myślę, że możemy zaczynać. Ukończony projekt. Zobaczycie go teraz i możliwe, że już go widzieliście lub zobaczycie go również we vlogu Dagmary. Dagmara, skład rękodzieła, pracownia Dagmary. Ci z Was, którzy oglądają regularnie, wiedzą, że Dagmara to jest moja taka psia-psi. Najpierw internetowa przez wiele lat, później już na żywo się spotkałyśmy i w tym roku Dagmara wraz z mężem i jedną córeczką, 4-letnią Gabrysią, przylecieli do mnie do Anglii. Spędziliśmy razem chyba 6 dni. Także też będę troszkę o tym opowiadać. Nagrałyśmy też takiego ala wspólnego vloga. Na pewno Dagmara będzie tam też więcej w tym vlogu pokazywać, nie tylko tą naszą wspólną posiadówkę, ale tam pokazywałyśmy bluzeczki Carly Blouse od Splotki Eweliny, ponieważ obie jesteśmy w grupie testowej Splotki i sklepu Między Drutami. I wykonywałyśmy właśnie tę bluzeczkę w ramach testów. I na tym vlogu Dagmary zobaczcie nas obie ubrane w tą bluzeczkę. Ja natomiast dzisiaj pokażę Wam ją w ten sposób, czyli tak, Carly Blouse. Splotka, wzór dostępny jest w sklepie Między Drutami w formie zestawu i jest też dostępny na stronie Eweliny. Ja postaram się podlinkować, a jeżeli zapomnę, to wskakujcie na Instagram Ewelinki, tutaj na pewno będzie napisane i zachęcam, naprawdę zachęcam. Po pierwsze, włóczka. Włóczka to Carly Cotton od firmy Gepard i ja miałam pierwszy raz styczność z tą włóczką, choć poznałam ją już wcześniej, bodajże jakoś w kwietniu, jak byłam w Polsce. Byłam oczywiście w sklepie Między Drutami i syn Kasi pokazywał mi właśnie tą włóczkę. Oni ją chyba przywieźli wtedy z targów w Niemczech, tych takich profesjonalnych dla sklepów i tak dalej, gdzie nie można kupować włóczek, ale coś tam zawsze się przywiezie. I ja już wtedy bardzo, bardzo się nią zainteresowałam, ponieważ jest to włóczka naturalna, to jest bawełna bodajże z jedwabiem i ona jest w formie bukle, czyli takich, wiecie, malutkich pętelek, jednak te pętelki są na tyle przyjemne i na tyle fajnie ułożone, że nie miałam żadnych problemów z dzierganiem, ponieważ włóczki bukle mają to do siebie, że jak dziergamy, często trafiamy w te pętelki zamiast w oczko i to potrafi być bardzo męczące i denerwujące, przynajmniej w moim wypadku. Natomiast tutaj nie było tego problemu, ponieważ te pętelki są naprawdę malutkie. Ja Wam teraz tutaj z bliska pokażę mniej więcej, jak to wygląda. Widzicie? Są też plamki koloru. Jest tu jakiś pomarańcz, brąz, szarość. Świetna jest ta włóczka, naprawdę. Jak widzicie, jest ona też lejąca. Nie jest to sztywne w żaden sposób. Wzór jest przerabiany na drutach bodajże 3,5.
Chyba tak. Próbka nie jest jakaś bardzo mała lub bardzo duża, jest taka w sam raz, szybciutko się to robi. Krój jest oversize'owy, pudełkowy. Co tu jest fajnego? Mamy fajne, to są chyba europejskie ramiona, ale ja się mogę mylić. Mamy tutaj taki, czekajcie, mam nadzieję, że to się jakoś łaskawie, no nie. Miejmy nadzieję, że Wam się to jakoś ładnie pokazało, czyli tutaj taka piękna linia na ramionach. Co dalej? No oczywiście winek, jak widzicie, dekolt w serek. Tu Wam go przybliżę. Pięknie wygląda, łatwo się go robi. To jest chyba najważniejsze. Ta plisa tutaj przy dekolcie jest robiona w trakcie przerabiania całej bluzki, czyli nie ma tego powracania do obróbki dekoltu, podbierania oczek i robienia osobno plisy. Ta plisa jest robiona po całości i to jest w niej genialne. Tutaj jest takie później piękne łączenie, też bardzo łatwe do wykonania. Jedyne, co musimy zrobić, to mniej więcej ten tutaj kawałeczek, tak pi razy oko, musimy podszyć tutaj z tyłu do całości bluzki, ponieważ rozpoczynamy najpierw z jednej strony, lecimy sobie tutaj przody, później drugą stronę, przody do połączenia i tutaj właśnie pozostaje nam taki kawałeczek, który musimy podszyć. Ja sobie to podszyłam właściwie od razu, żeby mi taka dziura nie wisiała. Także no, ja nie jestem zbyt dobra w szyciu, to się chyba tam kitchenerem szywa i ja to leciałam na okrętkę. Ale wiecie, to jest właśnie magia tej włóczki, że tego wcale jakoś nie widać, więc jest dobrze. Rękawki też są wykończone ściegiem ściągaczowym 1 na 1, podobnie jest dół. Z tym, że co mamy w dole takiego troszkę innego? Otóż, jak już widzicie tutaj, tył jest dłuższy o około 3 cm i są rozpierdaki. Tak to wygląda. Bardzo to fajnie wygląda, bardzo fajnie się układa. Ja robiłam dokładnie tak jak we wzorze, jeśli chodzi o długość i tak dalej. Nie jestem pewna, czy nie chciałabym jej odrobinę dłuższej, ale z drugiej strony, jak teraz ją nosiłam kilka razy, to jednak fajnie to wygląda przy spodniach z wysokim stanem i myślę, że pozostanę przy tej długości. Nie będę tutaj nic zmieniać. Bluzeczka jest fajna na takie do 25 stopni, na pewno nie w pełnym słońcu, bo mimo, że to jest bawełna i jest to naturalne włókno, to jednak jest to dość grube, nie jakoś bardzo i jednak wiadomo, no jak jest naprawdę gorąco, to staramy się zakładać takie dzianiny czy tkaniny jak najlżejsze, jak najcieńsze, ale tak do 25 stopni spokojnie. Ja też myślę, że będę jej używać długo w jesień, a może nawet i zimę jako warstwa, czyli na przykład long sleeve jakiś i na to ta bluzeczka myślę, że świetnie się sprawdzi, także jestem niezwykle zadowolona z tego wzoru. Myślę, że z tą włóczką jest on genialny. Nie jestem pewna, jakby to wyglądało, gdybyśmy na przykład użyli innej włóczki. Na pewno też by było fajne, jednak tutaj to było typowo projektowane pod tą włóczkę i myślę, że Ewelina zrobiła świetną robotę. Ewelina i chyba mama Alina, jeśli się nie mylę. Jeśli się mylę z imionami, to bardzo przepraszam. Naprawdę świetna robota, świetny wzór, super się przerabia, wszystko jest ekstra wytłumaczone. Także no, mogę tylko polecić. Ja jestem niezwykle zadowolona. Dagmara ma swoją koszulkę w tym takim brązie, który też jest przepiękny i strasznie mnie kusi, więc pewnie też się skuszę właśnie na ten kolor. Może niekoniecznie ten sam projekt, chociaż jest duża możliwość, że tak, bo robiłam się naprawdę fantastycznie i bardzo szybko ją zrobiłam. Po pierwsze był deadline, a ja zaczęłam później, mimo że ja nie byłam w żaden sposób poganiana ani nic. Ja miałam jedynie co zrobić, to dojechać tutaj do paszek, żeby mniej więcej już wiedzieć szerokości, długości i tak dalej, ale tak mi się fajnie robiło, że poleciałam po całości i nie wiem, chyba ze 2-3 dni po tym po przyspieszonej premierze udało mi się już tą bluzeczkę mieć. Nie powiem, dużą rolę w tym grał fakt, że Dagmara przyjeżdżała właśnie ze swoją bluzeczką i planowałyśmy wspólną sesję. Tutaj Wam na pewno wrzucę jakieś zdjęcia z naszej wspólnej sesji i robiłam też osobne zdjęcia, także tutaj coś Wam pokażę. Jak coś, to możecie też zajrzeć do mnie, czy do Dagmary, czy do Splotki na Instagrama i tam też możecie te bluzeczki zobaczyć. Także Carly Blouse, świetna. Koniecznie musicie sobie spojrzeć i
Polecam ten wzór naprawdę. Także dobra. To nie jest jedyny ukończony udzierk i jeśli obejrzycie vloga Dagmary, to na pewno będziecie o tym wiedzieć, ponieważ tam też szybciutko pokazuję bluzeczkę Plain Yoke T 22. Tam jest jeszcze 20, nawet nie wiedziałam, ale nieistotne. I ja ją robiłam z połączenia lnu i jedwabiu, ale to pokażę Wam w kolejnym vlogu, ponieważ dzisiaj i tak już mam sporo do opowiadania, a nie chcę, żeby ten vlog wydłużył się na 2 godziny, bo wiecie, że godzina to jest u mnie taki ala standardzik. Łyczek kawki, póki ciepła. O, a kubeczek też Wam już wcześniej pokazywałam, ale jakby co, to jest ręcznie malowana ceramika wykonana przez AboArt, AboArt, na specjalne zlecenie. To miała być luna, z tyłu też jest luna, ale od tyłu. Także cudowny jest ten kubeczek. Dobra. Co teraz? Teraz co mamy w trakcie? Najpierw pokażę Wam to, co już prawdopodobnie widzieliście, czyli jest to też chusta, jest to też testowy udzierk i jest to chusta od Anis Yarn Scraps i to jest szeptucha. Na początku wyglądała jak gacie, bo miałam ją na bardzo krótkiej żyłce, teraz już jest na dłuższej żyłce i no dobra, też będzie ciężko pokazać, bo mimo, że żyłka jest dłuższa, to nie jest aż tak długa, ale no mniej więcej mamy coś takiego. Tak to tu wygląda, czyli mamy, to jest prawa strona, czy znowu Wam tak? Czyli mamy ściek francuski, poprzeplatany warkoczami, no to nie są warkocze, ale to są takie proste linie ściegu gładkiego. Jak to jest robione, nie będę mówić, bo to bez sensu. Pewnie będzie wzór płatny. No i teraz jestem na etapie, w którym będę robić ten ażurek, bordiurę ażurową, ozdobną. Chyba przerobiłam jeden rząd i się poddałam. Nie, że jest trudny czy niezrozumiały, to jest fajnie rozpisane, wszystko jest też na schematach. Ja po prostu, to nie był odpowiedni dzień, to raz, dwa, było ciepło, więc ja strasznie, to jest alpaka tutaj z bawełną bodajże od Rowana. No i to jest podwójną nitką, to jest włochate, to jest ciepłe i niekoniecznie mi się chciało to robić, ale teraz troszkę zaczyna być chłodniej, więc będę musiała wrócić. Także ja nazwałam ją wiewióra. Kolor mi się bardzo podoba. To jest jeden z moich ulubionych kolorów. Właśnie taki rudo-pomarańczowy. Strasznie go lubię. Nie obchodzi mnie, jak w nim wyglądam i czy jest to mój kolor z palety. Ja go uwielbiam i sprawia mi on radość, więc jest, tak? Czyli to mamy tu. Też powoli zbliżamy się do końca. Oczywiście ta bordiura troszkę mi zajmie, bo jest to jednak ażur i jest tam sporo tych oczek, tam koło ponad 300 na pewno, więc troszkę to zajmie. Co dalej? Dalej, kochani, jest sweterek również testowy od Włóczko Maniaczki. I jest to sweterek, który już Wam pokazywałam kilka razy i ostatnio nad nim nie pracowałam, bo po pierwsze Walentyna walczyła tam z opisem do rękawów, a po drugie ja i tak nie miałam włóczki drugiej, ponieważ sweterek jest zaprojektowany na 2 włóczki. Jedną z nich jest jak od Rosario Quattro i to jest cudowna włóczka, jestem w niej absolutnie zakochana. Natomiast drugą włóczką jest bodajże Alvor, również od Rosario Quattro i to jest len z czymś. Ja dokładnie nie pamiętam, a chyba nie mam tutaj, mam motek, ale bez etykiety. Także to jest ta druga włóczka. Powiem Wam tak, jest fajna, aczkolwiek nie jest przyjemna w przerabianiu dla mnie. Rani mi ręce. Mimo że tak jak dotykamy, ona wcale nie jest jakaś sztywna, sznurkowata. No wiadomo, jest to odczucie lnu bardzo, bardzo takie wyczuwalne, ale nie wiem, może po prostu zły dzień miałam. Ona ma po całej długości takie różne włochy. No tak, tylko że teraz mnie nie widać, a włochów nie. O, nie wiem, czy to coś tu Wam się pokaże. I jakoś mnie tak te włochy nie tyle, że raniły, nie w takim dosłownym sensie raniły, ale nie było to przyjemne. Ale tak jak na przykład przykładam, to w ogóle mi to nie przeszkadza, więc nie wiem, o co chodzi, ale zobaczymy, jak będzie dalej.
każdym razie ta włóczka jest używana na wykończenie rękawów i są to wydłużone mankiety i wykończenie ściągacza dolnego, który też jest takim wydłużonym ściągaczem. I tak, teraz Wam pokażę sweterek. I tak, body jest już na taką długość, jaka powinna być. Jeden rękawek, jak już widzicie, jest zrobiony. Tutaj też będzie ten przedłużony ściągacz. I zaczęłam właśnie ten ściągacz tutaj. Tylko żebym ja nie pogubiła oczek, bo to nie jest zwykły ściągacz. O, wygląda on tak. Tu jak widzicie to białe, to jest moja lifeline, czyli nitka taka pomocnicza, którą wplotłam, gdy skończyłam sobie tu długość rękawów i zaczęłam nową włóczką, z tego względu, że ja nie miałam tej włóczki, gdy robiłam próbki do tego sweterka, więc nie mogłam dopasować sobie rozmiaru drutów, tak żeby to się ładnie zgrywało. Skorzystałam więc z tego, co jest napisane we wzorze. Wzięłam druty 3 mm i na nich przerabiam tą włóczkę tym konkretnym ściegiem. To jest chyba Fisherman Rib, czyli półpatentowy, nie wiem jak to się dokładnie nazywa. I dlatego dałam sobie tą lifeline, bo mówię, jak się okaże, że jest za ciasno, za luźno, no to łatwo to będzie spróć i zniwelować. No pewnie mogłabym zrobić dodatkową próbkę, ale mi się nie chciało. No nazwijmy rzeczy po imieniu. No, ale myślę, że jest ok. Tak jak wczoraj przymierzałam, wydaje się to być zgrane, w sensie nic tu jakoś strasznie nie odstaje, nic się jakoś strasznie nie ściąga, więc wydaje mi się, że będzie ok. Oczywiście blokowanie i tak dalej też na pewno sporo tutaj pomoże i wyrówna wszelkie jakieś różnice, ale no nic, mi się wydaje tak na oko, że jest ok i tak zostawiam i tak lecę dalej. Także tak właśnie to będzie wyglądało, te połączenia, tak sobie wybrałam. Ten kolorek jest bardzo ciekawy, to jest taki jakby ni to beż, ni to róż, ni to fiolet, bardzo interesujący kolor, bardzo mi się podoba i wydaje mi się, że nawet mi pasuje i nawet bym chodziła w takim kolorze, gdzie ja jestem z dala od fioletów i róży, ale ten jest fajny, ten naprawdę mi się podoba, jakbym znalazła włóczkę inną w takim kolorze, no to chętnie bym go zakupiła, powiem Wam, bo całego udziergu z tego raczej bym nie chciała. Jednak nie to, że jest niemiły, ale nie jest to coś, z czego chciałabym mieć taki, wiecie, typowy udzierg. Dobra, to by było to. Więc jak widzicie, tu mam do skończenia mankiet, no jeszcze sporo, 50 rzędów mi zostało, coś koło tego. Tutaj cały rękaw plus rzędy, no i później ten długaśny ściągacz. Także tego trochę tutaj jest, ale aktywnie działam nad tym. No i co? Co nowego? Co nowego narzuciłam na druty, a czego jeszcze nie widzieliście, to jest apaszka, chustka, no, coś takiego. I to są kolejne testy dla splotki. Na pewno kojarzycie, Boże, jak to się nazywało? Domino? Mogę się mylić, ale chyba była taka seria Domino i właśnie z tym wzorkiem powstaje teraz szaliczek. I ja mam tyle. To jest chyba prawa strona. Lewa wygląda w ten sposób i obie mi się podobają, więc no fajne jest to, że z obu stron akurat mi się podoba, więc nie będzie problemu, że coś tam wystaje. Tak, tutaj to wygląda. To jest moment rozszerzania. I tyle. Tutaj od tego momentu już lecimy na prosto do momentu zwężania. Są dwa rozmiary S i M. Ja bodajże M robię, czyli może być krótsza albo dłuższa. Tak to wygląda. Mój kolejny, jeden z ulubionych kolorów, który bardzo, bardzo mi nie pasuje, ale go uwielbiam. A robiony jest z pinty w takim właśnie cudownym kolorze, kupionym u Kasi między drutami. Ten wzór jest rozpisywany na włóczkę Wikunia Sensa, czyli tą nowość od Pasquali, która jeszcze nigdzie nie jest dostępna, łącznie z samym Pasquali. Włóczka jest w produkcji. Będziemy ją prawdopodobnie mieć od Pasquali, żeby właśnie wykonać te szaliczki z tej Wikuni. Natomiast, żeby wzór też powstał, robimy również z pinty.
bo wiadomo, niekoniecznie każdy będzie chciał użyć wikunię. Dwa, no wzór będzie już przetestowany, bo we wzorze wiadomo, jeśli chodzi o takie szaliczki, to raczej bardziej chodzi o to, czy się zgadzają tam oczka, czy odpowiednio jest to rozpisane, czy jest to zrozumiałe. Natomiast włóczka, z jakiej robimy, tak naprawdę nie ma aż takiego znaczenia, bo możemy sobie zrobić z dużo grubszej na przykład włóczki, z dużo cieńszej i tylko dostosować sobie, na przykład dodać kilka raportów albo odjąć kilka raportów, w zależności od tego, jaką szerokość i długość chcemy uzyskać. Także to się przerabia super. Ten kawałeczek machnęłam tam, nie wiem, w 2 godzinki dosłownie, bo naprawdę przyjemnie się to robi, a teraz jak już nie ma powiększeń, to już w ogóle podejrzewam, że będzie super, bo nawet no nie trzeba będzie patrzeć na wzór, nie oszukujmy się, on jest tak przyjemny i tak intuicyjny, że no, pójdzie dobrze. Wikunię też bardzo bym chciała przetestować, będziemy ją mieli, nie wiem w jaki sposób ją otrzymam. W najgorszym razie będzie czekać u Kasi do mojego kolejnego przyjazdu do Polski, a może coś się uda w międzyczasie. Ale właśnie takie szaliczki ja uważam, że są świetną opcją na wypróbowanie włóczek, których nie znamy, których chcemy poznać, a niekoniecznie chcemy od razu się pakować w ilości swetrowe, lub też włóczek, tak jak w przypadku wikuni. Sama wikunia, ta taka 100% wikunia, to jest kwota horrendalna. Ja w życiu nie byłabym w stanie na przykład sobie zakupić takiej wikuni nawet na jeden szaliczek, podejrzewam. Ale Sensa ma być właśnie taką bardziej budżetową wersją. Tam chyba jest wtedy 30% wikuni i reszta to jest merino, ale nie chcę wam tutaj kłamać. Wiem, że to jest jakiś tam procent, więc to też na pewno będzie tańsze od tej 100% wikuni, a bardzo bym chciała wypróbować, ale tak jak mówię, no jednak ilość swetrowa, no to już jest spory budżet. Może kiedyś, na przykład odkładając sobie pieniążki co miesiąc i po roku na przykład kupić, spoko, ale najpierw właśnie wypróbuję sobie ją na szaliczku i wtedy zdecyduję się tak w 100%, czy chcę, czy nie chcę robić większego udziergu z naprawdę ekskluzywnej włóczki. Także wygląda to tak. Znowu pracuję z Pasquali. Ja bardzo lubię firmę Pasquali, to już na pewno się zorientowaliście. Jeszcze mnie nie zawiodła żadna z ich włóczek. Jedne lubię bardziej, jedne mniej. Pinta jest jedną z tych, które uwielbiam. Także tak to wygląda. Jeszcze kawałeczek, ale też mówię, aktywnie jest dziergany. Też są testy już oczywiście rozpoczęte. Nie czekamy na tą wikunię, chociaż część z nas czeka na wikunię i będzie je robić z wikuni, część z nas postanowiła robić już z pinty, tak jak ja, więc tak to wygląda. Dobra, kochani, łyczek kawy i myślę, że przejdziemy do kolejnego etapu. Teraz może trochę prywaty, a konkretnie opowiem wam tak pokrótce i postaram się wstawić jakieś urywki od naszego spotkania tutaj w UK z Dagmarą i z jej rodzinką, niepełną rodzinką, bo 2 dzieci starszych została z babcią, natomiast do nas przyjechali w 3, do mnie, ponieważ moje dziecko też jest w Polsce. Jeszcze. No i co? Przyjechałam na lotnisko, odebrałam rodzinkę, wróciliśmy do domu, mniej więcej się zapoznaliśmy z terenem, wpadliśmy do polskiej kawiarni, byliśmy u Asi z Plant Me. No, ciasta im oczywiście bardzo zasmakowały, lody również. Mała taka area dla dzieci też przypadła do gustu najmłodszemu z nas. No i co? Byliśmy również w miasteczku szekspirowskim Stratford-upon-Avon, czyli miejscu, gdzie żył i pracował i urodził się bodajże William Shakespeare. Ja uważam to miasteczko za najbardziej angielską miejscówkę w Anglii, wbrew pozorom. Nie Londyn, ale właśnie to miasteczko, ono ma swój niepowtarzalny klimat, zresztą nawet wiele Anglików, chociażby mój fryzjer George, jak się dowiedział, że przyjeżdżają goście z Polski, którzy nigdy nie byli w Anglii, mówi: zabierz ich do Stratford, to jest typowa Anglia. Nie? Także tam pojechaliśmy, spędziliśmy sobie tam dzień, pooglądaliśmy różne rzeczy. Wiadomo, Londyn też jest takim miejscem bardzo znanym i chętnie odwiedzanym, ale tak, ja Londynu nie cierpię, ja od razu wszystkim zawsze mówię, mnie do Londynu nikt nie zaciągnie. Chcecie, ja was w pociąg wsadzę, jedźcie, ja mam to gdzieś. Ale
to jest jedna, Gabrysia to jest 4-letnia dziewczynka, jeszcze nie 4-letnia. Niestety, trzeba wybierać miejsca, które będą też dla niej odpowiednie i które ją aż tak nie zmęczą i ona też będzie miała z tego jakąś radochę. Także od razu wiedzieliśmy, że to będą jakieś takie wyjazdy w miarę blisko i z jakimiś takimi atrakcjami dla dzieci, jak na przykład byliśmy w takim soft playu, gdzie mogła sobie biegać po jakichś tam basenach z piłeczkami, kuleczkami, piankami, wszystkim i tak dalej. My sobie z Dagmarą mogłyśmy posiedzieć i podziergać. Byliśmy w Kumabi, czyli takim wielkim parku lasków, w którym są różne atrakcje, między innymi Go Ape, czyli takie wspinanie się po drzewach, jeżdżenie na linach nad drzewami i takie różne rzeczy. No wiadomo, dla Gabrysi to akurat nie była atrakcja, natomiast mieliśmy tam mały piknik, pochodziliśmy, dziewczyny zbierały jeżyny dzikie i wcinały, więc to była dla Gabrysi największa atrakcja. Zbieranie właśnie takich dzikich jeżyn. Ja tam też muszę pojechać, jak młoda wróci z wiadrami, sobie nazbierać tego. No co, był tam też plac zabaw dla dzieci, no i oczywiście my z Dagmarą mogłyśmy chwilę posiedzieć, podziergać. Radek z młodą wpadali na plac zabaw, były lody, oczywiście wszędzie były lody. W każdym miejscu musieliśmy mieć lody. Byliśmy też na mini zwiedzaniu tego mojego miasteczka, wioski, czyli rugby i tutaj też im tam, no, ryneczek właściwie im tylko pokazałam, bo co tu jest takiego do pokazywania. Byliśmy w kilku sklepach angielskich, w takim mini centrum handlowym, tyle że nie w takiej, że w jednym budynku, tylko obok siebie są sklepy, bo też chcieli zobaczyć, bo przejeżdżaliśmy nieraz i widzieli marki, których w ogóle nie znali, nawet nie wiedzieli, co to jest, więc tak z ciekawości sobie wpadliśmy na małe zakupki. No i tyle, taki wiecie, bardziej chilloutowy czas. Wieczory sobie spędzaliśmy w domu, dziergaliśmy, oglądaliśmy, gadaliśmy. No ogólnie było super, naprawdę było super. Mam nadzieję, że im się podobało tak samo i mam nadzieję, że jeszcze to powtórzymy. Także tyle, jeśli chodzi o te wizyty. Dagmara zamówiła sobie też włóczki takie typowo angielskie, na pewno będzie Wam na vlogu pokazywać. I ja skorzystałam i w momencie, gdy ona zamawiała sobie włóczki z firmy, nie pamiętam, World of Wool chyba, tak się nazywa ten sklep. Ja też sobie zamówiłam. Zamówiłam sobie coś takiego. Tak wygląda ta włóczka. Jeszcze jej nie przewijałam, bo chciałam Wam ją pokazać w precelku. I to jest, nawet nie wiem, czy tutaj, ona się nazywa Snowfall. W 100 gramach mamy około 400 metrów. I ja już postaram się odnaleźć, no właśnie, ten skład. Gdzie był skład? Oto jest pytanie, ale właśnie to skład mnie zainteresował. Ja już postaram się otworzyć, bo pamiętam po nazwie, miejmy nadzieję, że uda mi się ją znaleźć. Snowfall for Fly World of Wool. Nie przygotowałam się. Dobra, jest. I teraz tak, co mnie zaciekawiło? Tak jak mówię, zaciekawił mnie skład, ponieważ, i teraz tutaj czekamy, aż otworzy mi się strona, ponieważ to jest połączenie, już Wam tutaj, jak znajdę, to przeczytam, Boże, jakieś okienka mi wyskakują. Mamy tak, 60% to jest Superfine Merino, 20% kaszmir i 20% Rose Fiber. I właśnie ten Rose Fiber mnie najbardziej zainteresował, bo nigdy jeszcze nie miałam do czynienia z włóknem różanym. Ja tutaj sobie troszkę poczytałam o tym, co to jest, więc włókno różane jest to ekologiczne i biodegradowalne włókno uzyskiwane z krzewów różanych, z łodyg krzewów różanych. I jest to włókno celulozowe, podobne jak na przykład bambus. To jest najczęstsze takie porównanie do wiskozy bambusowej. Jest miękkie, ma taki delikatny, naturalny połysk, coś w rodzaju właśnie jedwabiu. I to jest ono proponowane właśnie jako taka wegańska alternatywa dla jedwabiu. Jest bardzo mocne i wytrzymałe, porównywalne właśnie z jedwabiem morwowym. Ma
bardzo delikatny chwyt, taki dotyk właśnie najbardziej przypominający, nawet jak tak biorę w rękę, mimo że to jest taki blend, to wyczuwam merino, ale właśnie też wyczuwam taką śliskość bambusa czy wiskozy. No i 100% naturalne, wiadomo, dobrze przepuszcza powietrze i ładnie się układa, czyli ma tak zwany drape. Boże, coś mi tu ciągle na oko wpada. Więc wzięłam sobie taki jeden moteczek dla wypróbowania właśnie, tylko jeszcze sprawdzę, czy faktycznie tu jest ten 4ply, czyli powinno być 400 metrów, ale sprawdzę. Tak, 400 metrów w 100 gramach. Także to sobie wzięłam. O, królowa przyszła. To sobie wzięłam do wypróbowania. Będę dziś przewijać i będę na pewno robić też próbki, żeby zobaczyć, co z tego wychodzi. Natomiast co z tego zrobię, to nie wiem, bo to jest zaledwie jeden moteczek, 400 metrów, ale no może być szaliczek. A mogę to połączyć z jakąś inną włóczką i jakoś to coś z tego zrobić. Chociaż mówię, nie mam kompletnie na to planu. Ja chciałam ten moteczek zamówić ze względu właśnie na ten skład. Jeśli chodzi dalej o włóczki, to tak jak Wam obiecałam, mam próbeczki, ale najpierw się troszkę napijemy. Lepiej. Mam próbeczki i mam próbeczki włóczek, które kupiłam od Honoraty, włóczki tęczą malowane i pierwszą z nich jest piegowata. Piegowata i to jest chyba czekolada kolor, bo ja mam czekoladę i ciepły kasztan i chyba przewinęłam sobie właśnie czekoladę. Czekoladę sobie zamówiłam, ciepły kasztan, 2 motki dostałam właśnie od Honoratu w prezencie, ale to Wam pokazywałam we vlogu wcześniejszym. I tu Wam już wyciągnę, znaczy postaram się wyciągnąć. O, dobra. Papiurek. I teraz mamy tak, 85% merino, superwash i 15% donegal i to są właśnie te nubki. Tu mamy w 100 gramach 212 metrów i tak to jest właśnie czekolada. Teraz już go nie włożę do środka, prawda? No. Ale próbeczka, zobaczcie na to. No jest cudowna. Po pierwsze farbowanie, bardzo, bardzo ładne, fajne przejścia, strasznie mi się to podoba i te właśnie czarne nubki, taka czekoladowa posypka w ciasteczku. Pięknie wygląda, świetnie się to przerabiało, jest niezwykle miękkie i przyjemne. No i jest to merino, więc wiadomo, ale te nubki robią robotę. Wiecie, że ja uwielbiam tweedy i wszelkie takie dziwności. Pięknie wygląda, bezproblemowo, równe oczka, jakoś specjalnie wiecie, że ja się na próbkach nie staram, ale oczka wyszły równe, nawet jak gdzieniegdzie widać, że jest troszkę luźniej, to w samym tutaj ściegu gładkim praktycznie się nie pokazuje. Naprawdę piękne jest to farbowanie. Ten ciepły kasztan też jest przepiękny. Jest bardzo mięciutka, bardzo przyjemna w dotyku. I ja teraz się zastanawiam, co zrobić, ponieważ ja mam łącznie 3 motki, czyli ponad 600 metrów. 2 w kolorze ciepły kasztan i 1 w kolorze czekolada. No nie starczy mi to na żaden sweterek raczej, nie? Na kamizelkę ewentualnie by starczyło. Co do kolorów, to wiadomo, można tam sobie, nie wiem, 2 rzędy kasztanem, 1 rząd czekoladką i to można fajnie połączyć, to nie jest problem, ale nie jestem pewna, bo się boję, że mi nie starczy albo coś i co wtedy. No nie wiem, jeszcze się zastanawiam, bo to jest tak przyjemne. Naprawdę, naprawdę jest cudownie przyjemne. Więc nie wiem, ale kusi mnie właśnie zrobienie sobie takiego bez rękawnika. No. Chociaż z drugiej strony fajny by był sweterek na gołą skórę, żeby nosić, bo bez rękawnik to no też można na gołą skórę, wiadomo, zależy od pogody, ale powiem Wam, że to jest niezwykle przyjemne i kolor mi się tak strasznie podoba, więc będę się zastanawiać, popatrzę jakie wzory mam i jakby to właśnie wyglądało, gdybym sobie to połączyła. Właśnie mówię, bo mam 2 motki w jednym kolorze, 1 w drugim, więc tak myślę, że po 2 rzędy bym musiała robić z tego, który mam w większej ilości i wtedy 1 w tym. I coś mogłoby z tego wyjść. Także to jest jeszcze kwestia. Tak, Luna, proszę, proszę Pani kochana, możesz teraz sobie przespacerować. Jakoś mało rozmowna jest. Dobrze, kolejna włóczka, kochani. Kolejna włóczka, ja wyciągnę sobie od razu papiurek. To jest chyba Miła. Tak, to jest Miła, ależ ja mam dobrą pamięć.
Miła, w takim kolorze, który wiecie, że ja i niebieski, nie, my się nie lubimy. Ja wiem, że mi może i pasuje i tak dalej, ale ja bardzo nie lubię koloru niebieskiego. Natomiast to farbowanie tak mi nie wiem, zwróciło moją uwagę, jak tam przeglądałam na stronie, że ja po prostu zamówiłam sobie ten kolor niebieski. I teraz tak, ona jest przyjemna, aczkolwiek dla osób wrażliwych może być lekko drapiąca, gryząca, bo to chyba za mocne słowo. Ale już Wam mówię dlaczego. Ponieważ w składzie, kochani, mamy 50% suri alpaki i 50% merino. W 100 gramach mamy 300 metrów. A kolor to szafirowa mgiełka. I alpaka ma to do siebie, że niektóre osoby jej nie tolerują, że bardzo je podgryza i tak dalej, ze względu prawdopodobnie na ten włosek. Niewiele tu będzie widać, o, ale alpaka ma czasami takie dłuższe, wystające włoski, takie proste i one wiele osób potrafią bardzo drażnić. Mnie to nie drażni, natomiast wyczuwam różnicę między na przykład, no wiadomo, superwash merino, które jest idealnie praktycznie gładkie, a takim włoskiem tutaj. Dla mnie jest to w obu wypadkach bardzo przyjemne i jednak wiem, że wiele osób może niekoniecznie doceniać ten alpakowy włos. Próbka, moi drodzy, wygląda tak. W zbliżeniu teraz odłożę rękę. Zobaczcie na to delikatne farbowanie. Czyż ono nie jest piękne? Nie ma jakichś wyraźnych pasów, ale są takie cudne przetarcia i ja to bardzo lubię. Nie jest to właśnie płaski kolor, tylko ma takie piękne wybarwienia gdzieniegdzie. Uwielbiam taki efekt. No i mówię, tutaj jest super. Jeszcze po blokowaniu to naprawdę fajnie wypuściło jeszcze ten puch. Nie wiem, może jakbym podłożyła tablet, żeby było ciemne. Może będziecie widzieć. O, coś tutaj widać. O, widzicie, gdzieniegdzie takie wystające włoski proste. One potrafią niektórych podrażniać, mnie absolutnie nie. Dla mnie jest, tak jak sama nazwa wskazuje, miła. Więc z tego powstanie najprawdopodobniej jakiś szaliczek typu Sophie Scarf. Nic fancy, bo tutaj ten kolor ma robić robotę, on będzie grał główną rolę, bo jest piękny i myślę, że tak jak sweterków, taki w całości w takim kolorze, może i bym zakładała i chodziła, ale na pewno nie był to mój pierwszy wybór. Tak szaliczek będę nosić, a chyba nie mam niebieskiego takiego. Więc to najprawdopodobniej, no bardzo, ja uwielbiam alpakę, wiecie, no. I taką, która jest absolutnie cudownie mięciutka i delikatna, i taką lekko prickly, bym powiedziała po angielsku, czyli z takimi właśnie ukłuciami gdzieniegdzie. Dla mnie to jest bardzo przyjemne odczucie, więc wiecie, idealna, także bardzo Wam polecam. Kod zniżkowy do Honoraty i jeszcze działa. Ona zaproponowała Wam 5% zniżki właśnie tutaj dla moich subskrybentów, także to jest ten sam kod, który mam do kokonków, czyli Tangled by K5. W opisie Wam na pewno podam i tutaj na ekranie też się pojawi. On jest ważny do końca sierpnia bodajże, czy do 30, jakoś tak. Także jeśli chcecie coś od Honoratki zamówić, to ja bardzo, bardzo polecam. W kolejnym vlogu pokażę Wam kolejne 2 włóczki, próbki z tych włóczek i to już jest absolutna petarda. A jedna z nich, ona się nazywa Wyjątkowa. To jest idealna nazwa dla tej włóczki, bo ta włóczka jest wyjątkowa, jest niesamowicie przyjemna, mięciutka. O, cudo, miód i malina. Druga natomiast chyba jedwabna się nazywa, też jest cudowna. Także ja Wam obie te włóczki zrobię próbeczki i Wam pokażę, żebyście jeszcze mieli czas zamówić i bardzo, bardzo Wam polecam. Ja już teraz wiem, że ja bym chciała tą włóczkę wyjątkową, na pewno w ilościach swetrowych, bo jest, no jest cudowna, więc na pewno będę zamawiać sobie u Honoraty. No niestety już teraz nie bardzo mam jak to sobie przywieźć, bo moje dziecko mnie udusi, jeśli wcisnę jeszcze jakiekolwiek motki, bo już jest tam chyba 5 motków czy ileś włóczki takiej dość dużej, która będzie na testy, o których nie będę jeszcze mówić, bo nie jestem pewna, czy autorka chce, aby wcześniej coś zdradzać, więc na razie nic Wam nie będę o tym opowiadać. Ale no, w związku z tym, że już coś tam
do walizki moje dziecko musi wepchnąć. Podejrzewam, że bardzo by marudziło, gdyby musiało wepchnąć jeszcze, ale mogę pogadać z chrzestną, bo naprawdę no ta wyjątkowa jest tak wyjątkowa, że mnie aż skręca, żeby sobie dokupić na ilości swetrowe. No to jest absolutny hit, mówię wam. Nie przesadzam tu nic a nic. To jest hit. Hit, 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 hit. Dobra. Teraz robimy przerwę. Robimy przerwę i przechodzimy do wzorów, ponieważ myślę, że tak się rozglądam, ale chyba wszystko już wam pokazałam i opowiedziałam, więc teraz przejdziemy do wzorów. Ha! Nie, mam jeszcze jedną próbkę. Jeszcze jedną próbkę i oczywiście zapomniałam jej wziąć, więc zaraz wam ją przyniosę. No, jak ktoś nie ma w głowie, to ma w nogach. Kolejna próbeczka. Taka śmieszna. Zaraz wam ją przybliżę. To jest próbeczka głównie z włóczki Mermaid Tears od Prue Yarns, którą sobie też przywiozłam. I ja nie jestem pewna, co chcę z niej zrobić, z czym chcę ją połączyć, więc wstępnie zrobiłam sobie takie połączenia z lekko włochatymi włóczkami. Podejrzewam, że zrobię jeszcze połączenie z włóczkami mniej włochatymi, na przykład z jakimś merinko. Mam nawet chyba coś w takich odcieniach właśnie, bo ja mam tą beżową opcję i zobaczę, które z tych opcji właśnie połączeń najbardziej mi odpowiadają. Teraz wam przybliżę. Tak wygląda ta próbeczka. I po kolei tutaj ta góra, pierwszy pasek, to jest połączenie z włóczką od Holstgarn Titicaca, czyli taka alpaka cieniutka, w takiej długości gramaturze jak standardowy moher mniej więcej, czyli taka cienizna. Kolejną, czyli tutaj, jest połączenie z Ito Sensei, czyli moherkiem, który też jest takim moherkiem cieńszym od standardowego i mniej włochatym, w takim ciemniejszym odcieniu. I tu powstał taki, powiem wam, dla oka, dla mnie, dla mojego oka, bardzo przyjemny melanżyk. Następna, tutaj, ta najjaśniejsza, to jest połączenie właśnie tych beżowych koralików, Mermaid Tears, z naturalnym odcieniem mgiełki od juleczkowni, czyli alpaki, czyli moher z alpaki, jak ja to mówię. Wiem, że nieprawidłowo. On jest, o, widzicie? O, to jest ten, czyli taki biały. Przy okazji pooglądamy z bliska włosy mojego kota. Także to jest ten, natomiast ostatni jest w połączeniu też z takim alpakowym moherem bodajże od Rauma Garn w bardzo zbliżonym kolorze, chłodniejszym odcieniu tego koloru. Czy to jest właśnie taki dziwny, to jest taki bezszarawy, ale w połączeniu właśnie z tymi perełkami, jak widzicie, on się pięknie tutaj komponuje. I najbardziej podobają mi się te dwie opcje. Te dwie. Bardziej chyba w tą stronę bym szła. Dlaczego? Ponieważ bardziej tu widać te perełki, a jednocześnie nie są one jeszcze takie, wiecie, walące po oczach, ale są widoczne. Tutaj z bliska też je bardzo ładnie widać, natomiast jak oddalę, to tak jak widzicie, one giną troszkę, natomiast tu wciąż są widoczne te kropeczki, więc jeśli chodzi o te włochate połączenia, to myślę, że tutaj ta opcja górna podoba mi się najbardziej, ale powiedzcie też, co sądzicie. I tak jak mówię, jeszcze najprawdopodobniej zrobię sobie próbeczkę właśnie w połączeniu tych łez syrenek z czymś, co nie jest włochate, co jest jakimś merino. A mam takich włóczek spokojnie, myślę, że ze 2-3, które by kolorystycznie bardzo fajnie się skomponowały. Także tak wygląda ta moja ostatnia próbeczka, o której zapomniałam, ale na szczęście przypomniałam sobie w ostatniej chwili. Dobra, teraz kochani przejdziemy do wzorów. No, myślę, że tak. Także ja złapię sobie zaraz tablet, otworzę odpowiednie strony, bo oczywiście no, nie wszystko jest przygotowane i zaraz do Was wracam. Dobrze, kochani, lecimy. Pierwszy wzór to Mara Blouse od The Knit Pearl Girl. To jest nowy jej wzór, on wyszedł w lipcu 2026 roku, więc uznajemy go za nowy wzór. I to jest blouse, czyli bluzka
rozpisana po pierwsze na dwie grubości, czyli Decay i 4ply. Co jest absolutnie cudowne u tej projektantki, podobnie jak u Creabea, że często rozpisuje właśnie wzory na dwie grubości. To jest naprawdę masywna praca i ja jestem niezwykle wdzięczna właśnie za ilość pracy, jaką te konkretne dwie projektantki wkładają w każdy swój wzór. I tutaj mamy różne włóczki. Mamy Gepard Gun, Cotton Wool, mamy Knitting for Olive Merino, Isaiah Yarn 301, Sostrengren Cotton, nie znam włóczki kompletnie, i Isaiah Yarn Mulberry Silk. I mamy tak, albo Decay, albo Fingering, jak już wspomniałam. Druty, no wiadomo, różne rozmiary, więc tutaj nie będę tego czytać wszystkiego. Przejdziemy zaraz, bo w opisie na Ravelry mamy fajnie poopowiadane najpierw o Decay, później o Fingering. Mamy rozmiary od A do L, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rozmiarów, co jest też cudowne. U mnie kosztuje ten wzór 7 funtów, ale do 3 sierpnia, czyli już po ptokach, była zniżka 25%. I teraz tak, co autorka pisze? I co zwróciło największą moją uwagę, to boat neck, czyli dekolt łódka, bo ja takie uwielbiam, jak już zapewne wiecie. Mamy tu też paseczki, ale oczywiście, jeżeli nie chcemy paseczków, to tych paseczków nie robimy, prawda? I co tu jeszcze mam? Od góry do dołu. Najpierw robimy na płasko, podejrzewam, tak, bo robimy tył. I co my tutaj robimy? Tak, robimy tył, gdzie zwiększenia są robione. The right and wrong side of the work, tak, po dwóch stronach, czyli tutaj robimy właśnie na płasko, następnie podbieramy oczka na przody bodajże, na prawe i lewe ramię i to są te set-in sleeves tutaj. Co robimy dalej? Szejpujemy, to nie jest odpowiednie słowo. Dobra, słowo mi wypadło, ale tutaj sobie robimy podkrój dekoltu właśnie i rękawków. Następnie, jak już dojdziemy właśnie, tutaj mamy zrobiony dekolcik, tu mamy już podkroje paszek, łączymy w okrążenia i lecimy w kółko. Co tu jeszcze? Round, tak. No i tutaj są oczywiście te paseczki wkomponowane, więc robimy sobie paseczki. I robimy też zwiększenia tutaj w body, w korpusie. I podobnie, i to są zwiększenia, increases, no increases, tak, i podobnie w ramionach, czyli ogólnie mamy jakieś szejpowanie, czyli nie jest to tak na prosto dziergane, czy mamy zwiększenia, zmniejszenia w odpowiednich miejscach i to jest zależne od tego, jaki rozmiar robimy. I tak, wykończenia są I-cordem. Coś jeszcze? I tak, rękawy można zostawić szersze, można je zmniejszyć, można nic z nimi nie robić, w zależności od tego, co chcemy uzyskać. I właśnie, teraz przejdziemy do, jeśli chodzi o decay, czyli tutaj mamy próbkę 20×30 oczek, czyli łatwą do osiągnięcia na drutach 4 mm. Rozmiary, jeśli chodzi już o ukończony udzierk, to mamy od 88 do 158 cm. I teraz jeśli chodzi o włóczkę, to tak, Knitting for Olive Merino trzymana podwójnie. Tutaj jeszcze Sophie pisze, że pracuje również nad wersją z Geparda właśnie, Cotton Wool. Okej. Natomiast co jeszcze tutaj mamy? Tutaj są podane ilości, jeżeli używamy włóczki fingering podwójnie lub jeśli używamy włóczki decay, jakie mniej więcej, jeśli chodzi o metraż, gdybyśmy chcieli właśnie użyć jakichś zamienników. Więc tutaj jest pięknie wszystko napisane. Jeśli zaś chodzi o wersję 4ply, tutaj mamy próbkę 20 oczek na 37 rzędów.
I tak, co my tu mamy jeszcze? Z czego ona ją robiła? Tutaj tak. Ten właśnie Sostren Gren Cotton Yarn, ona tu ma 160 metrów w 50 gramach ta włóczka, a w kolejnej bluzce użyła Isaiah Mulberry Silk, trzymany z Trio 1. Mi się bardzo to połączenie podoba i kto wie, czy bym go nie wykorzystała. To jest bardzo ciekawe, powiem Wam. Muszę się tutaj dokładnie przyjrzeć, ile tego jest potrzeba. I tutaj, jeśli chodzi o wymiary, to jest 88,5 do 158,5 w tej wersji 4ply, czyli 4 nitki. I pozytywny luz między 8 a 13,5 cm. I to też jest w zależności od rozmiarów, ona tutaj rozpisuje, jaki luz najlepiej by pasował do danego rozmiaru, ponieważ ona to rozdziela zawsze. No i tyle, kochani. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o ten projekt. Ja go na pewno zakupię. Tutaj mamy krótkie rękawy, długie rękawy, DK i 4ply, także to jest wzór taki kompleksowy na wiele różnych włóczek. Naprawdę super, ja bardzo lubię jej wzory, one są też świetnie rozpisane, miałam też okazję testować coś dla niej, więc naprawdę tą projektantkę bardzo Wam polecam i myślę, że to jest wzór, który sobie zakupię. I podobnie jest z kolejnym wzorem, który chcę sobie zakupić i jest to Flock Vest od Andrea Maury. Nie wiem, czy znacie Andrea Maury, ona ma bardzo fajne udziergi, ja już chyba wspominałam o jednym takim sweterku od niej ostatnio. Teraz jest duża promocja na wzory Andrei, chyba 45%, jakoś tak, w związku z jej urodzinami, chyba, ale jest jeszcze chyba do niedzieli przyszłej, albo tej, czyli muszę zamówić, bo ja mam w koszyku 4 jej wzory. I co my tu mamy, moi drodzy? Flock Vest jest zaprojektowane, tu jest opisane na włóczkę worsted, ale nie. 100 gram 200 metrów. Dla mnie to jest takie mocne DK, nie worsted, ale to dla mnie. I tu mamy 21 oczek na 28 rzędów, czyli właśnie takie ala DK przy drutach 4,5 mm. I teraz tak. No jak widać na zdjęciu, które na pewno tu jest, to jest taka kamizeleczka rozpinana z dekoltem w serek. Podoba mi się ona, nie wiem dlaczego, ale świetnie tutaj wygląda właśnie w połączeniu na przykład z taką bluzeczką na ramionczkach, żeby zarzucić na wierzch, albo na zwykły t-shirt. Bardzo mi się to podoba. Nie wiem, czy robiłabym to w paseczki, czy w jakimś jednym kolorze. Muszę spojrzeć na włóczki, bo myślę, że byłby to też świetny projekt na właśnie takie małe ilości, które mi zostały z innych projektów, które niekoniecznie starczą mi na coś innego, ale właśnie w połączeniu paseczkowym mogłoby coś z tego wyjść. Tu mamy, jest wersja cropped, czyli krótsza i pełnej długości. Ja bym chyba wybrała krótszą właśnie. I tak. Dalej. Mamy rozmiary od 1 do 12. Ukończony produkt ma między 79 a 162,5 cm w obwodzie. Proponowany luz to jest od 2,5 do 7,5 cm na plusie. I teraz tak. Mamy podane włóczki A i B, czyli te kolory, ile potrzeba nam metrów, gram. Tak, w metrach i w gramach są podane i w yardach. Dla wersji krótszej i dłuższej. I tak właśnie tutaj patrzę, że no nie są to jakieś straszne ilości. Myślę, że spokojnie mogłabym coś właśnie z tych moich resztek tutaj znaleźć. Mamy właśnie 4,5 to są na body, 3,75 na wykończenia. Ten cały ribbing. I co my tu jeszcze? No i właściwie tyle. No fajne to jest właśnie na takie dni ciepłe, ale na przykład z jakimś większym wiatrem, jak zachodzi słoneczko, robi się chłodniej, to by się nadało, czy też przejściowe, jak już jest pogoda na długi rękaw, niekoniecznie jeszcze na sweter, ale już na długi rękaw, więc można jakiegoś takiego basicowego long sleeve'a założyć, na to tą kamizeleczkę. Ja już jedną taką kamizelkę mam, ale właśnie z okrągłym karczkiem i bardzo, bardzo ją lubię, więc myślę, że tą też polubię i będzie noszona regularnie, więc ten wzór na pewno będę
sobie niedługo zakupywać. No właściwie już dzisiaj zakupię, bo zapomnę i mi promocja ucieknie. Dobra, i ostatni wzór też kupię z tego względu, że ja miałam, znaczy mam nadal Ito Kinu, czyli jedwab od Ito na szpulkach. I ja kupiłam go, bo bardzo mi się spodobał. To jest ten jedwab Bure. Ja lubię jego strukturę i on ma dodatkowo jeszcze jakieś takie delikatne paproszki w sobie. I miałam tysiące już pomysłów, co z nim zrobić, z czym połączyć i tak dalej, ale tak wczoraj sobie zajrzałam właśnie na Ravelli i chciałam poszukać czegoś bez łączenia, czyli czy są jakieś projekty wykonane z Ito Kinu, ale bez dodawania żadnych innych nitek, tylko typowo na kinu. I znalazłam, i mało tego, znalazłam od projektantki, którą uwielbiam, czyli Isabel Kremer. I to jest Westburn Kinu Love. Tak się nazywa ten wzór. Jest oczywiście Ito Kinu, a można również użyć Cascade Yarns, Cascade 220, czyli takie fingering, które ma 250 metrów w 50 gramach. Tu też jest podana. I mamy 24 oczka na 32 rzędy przy drutach 3,5 mm, czyli to jest dziergane dość luźno, ponieważ kino ma 450 chyba metrów w 50 gramach, albo 425, no to jest cienkie, tak? Mamy, moi kochani, rozmiary od XS, mamy XS, S, M1, M2, L, XL i XXL. Nie do końca wiem, o co wchodzi M1, M2, ale myślę, że mi się to przyda, bo ja mam czasem MK, znaczy przeważnie dziergam z rozmiaru M, ale czasami jest ten luz za duży. I podejrzewam, że Izabel właśnie tak robi w swoich wzorach, że ma ten podział emeczki na trochę mniejszą i trochę większą, bo wiadomo, to też zależy od biustu, tak? Możemy mieć większy biust, a rozmiar całkowity M, a możemy mieć mniejszy biust i też rozmiar M, więc tutaj wiecie. Mamy rozmiary, znaczy szerokości obwód od 85 do 115 centymetrów. I co my tu mamy? Jest od góry do dołu. Najpierw robimy tutaj dekolcik, mamy rzędy skrócone. Później robimy na okrągło, rozdzielamy na rękawki. I tutaj, no i tyle, tak? Tyle. Mamy tutaj wersję z rękawkami 3/4, na którą się oczywiście czaję, bo to jest moja ulubiona długość rękawa. I mamy tutaj paseczki też. Oczywiście paseczki można pominąć. Ja spokojnie mogłabym je pominąć, bo mi włóczki starczy, ale powiem Wam, że te paseczki też są interesujące, więc się zastanowię. Tak, Ito Kinu 425 metrów w 50 gramach. I potrzebne są tutaj na główny i jeden, tak, czyli 3, w moim wypadku gdzieś w okolicach M-ki byłyby 3, czyli tyle mam na główny kolor i jedna na kolor kontrastowy. Z tym, że tutaj są też podane metry i to jest bardzo, bardzo pomocne, bo na przykład przy rozmiarze, no nie wiem, weźmy dla przykładu M1, mamy 890 metrów koloru głównego i to jest ta night version, czyli rękawki 3/4 i 120 metrów koloru na paseczki. I teraz mi to bardzo pomaga w tym momencie, bo nie potrzebuję pełnej szpuli tak naprawdę, czyli 450 metrów, tylko potrzebuję z tego 120 metrów, więc mogę popatrzeć na włóczki, które mam w podobnej grubości i mam na przykład 1 czy 2 motki. I obejdzie się bez kupowania. Natomiast day version, czyli tutaj to jest ta z długim rękawem, jest z Cascade robiona i tutaj mamy 940 metrów już potrzebne, czyli tu są dodane na tą długość rękawów i main color i 265 na przykład już na kolor kontrastowy, bo jest więcej paseczków po prostu chyba, na to wychodzi. No, ale dobra, mniejsza o większość, druty 3 i 3,5 mm. No i tak, no i to jest ten wzór, który też kupuję, bo wydaje mi się idealny właśnie na to kinu i chcę sobie z tego robić. Dzisiaj sobie też zrobię próbeczkę, czy mi tak wychodzi na drutach 3,5 mm, czy muszę coś tam pokombinować. I tak, tyle moi drodzy, tyle. Wszystko Wam opowiedziałam, mam nadzieję, że wszystko.
Przypomnę Wam o kodach zniżkowych, czyli kokonki i kokonki są do końca sierpnia na razie i podobnie właśnie włóczki tęczą malowane, one mają ten sam kod, czyli Tangled by K5 i oba dają 5% zniżki na zakupy, nie wliczając w to promocji, przynajmniej jeśli chodzi o kokonki. Na pewno jest na dole podany też kod do Pasquali, bezpośrednio do Pasquali i tam jest chyba, Boże, nie wiem, coś tam jest od Pasquali, zobaczcie sobie, czy może link afilacyjny, bo wcześniej miałam na tą pintę tam zniżkę, a teraz nie wiem, ale to sobie możecie zobaczyć. Zresztą wszystkie kody, jeśli jakieś mam, to też dodatkowo umieszczam na dole, staram się to aktualizować na bieżąco. I chyba tyle, moi drodzy. O, wiem, co Wam chciałam powiedzieć. Jest nowa aplikacja, którą stworzyła Sherry. Sherry ma swój kanał tutaj na YouTube, ja ją oglądam. Ona mieszka w Niemczech, a chyba jest z Kanady, ale nie jestem pewna, w tej chwili nie chcę Was okłamywać. I ona stworzyła aplikację dla osób dziergających. Ona jest teraz dostępna tylko na platformę iOS, czyli do Apple'a. I jest fajna. Jest fajna pod tym względem, że ma kilka takich funkcji, które mi ułatwią życie, bo jestem znaczy noga, bo jesteśmy w telewizji, ładnie mówimy, noga jestem z matematyki. A tam na przykład mamy takie funkcje kalkulatorów, czyli na przykład jak podajemy, jaka jest próbka podana we wzorze, jaką my uzyskaliśmy próbkę i w tym momencie oblicza nam procentowo, ile mamy za dużo, za mało i jest automatycznie propozycja na przykład zmiany drutów. Inny kalkulator na przykład pokazuje, dodajemy wtedy jeszcze w tym innym kalkulatorze, jaki pozytywny luz chcemy uzyskać, oblicza nam to wszystko i podaje nam, i też swój wymiar dajemy, i podaje nam, żebyśmy we wzorze znaleźli rozmiar odpowiadający temu, tej szerokości, temu obwodowi, czyli na przykład nam wylicza, żeby zamiast standardowej M-ki zrobić XL, bo nam próbka wyszła jakaś tam dużo mniejsza, dajmy na to, tak? Oczywiście, że można to łatwo zrobić ręcznie, ja wiem, ale jak coś mi to może obliczyć, to ja jestem bardzo za. Jest tam też kalkulator wymiany włóczek na przykład, ile potrzebujemy, jaki mamy inną włóczkę o trochę innej gramaturze i długości, ile będziemy potrzebować tej włóczki konkretnej, którą chcemy zamienić, którą zamieniamy, względem tego, co jest podane we wzorze. To też jest bardzo przydatne narzędzie. Są tam też chyba liczniki rzędów i coś jeszcze. To jest cały czas jeszcze wciąż w opracowaniu. Sherry będzie coś tam dodawać na pewno. Na razie jest to aplikacja darmowa. Jej zależy na tym, żeby osoby z różnych miejsc używały tej aplikacji, dawały jej feedback tak zwany, czyli co im się podoba, co nie, co proponują, żeby dodać, odjąć i tak dalej. Więc ja będę sobie z tej aplikacji korzystać właśnie pod tym względem, żeby też jej pomóc, bo wydaje mi się, że ta aplikacja ma naprawdę spory potencjał. Na razie ma takie bazowe, tam chyba też projekty się dodaje, ale nie wiem dokładnie. Tu postaram się Wam na ekranie dać taki, wiecie, jak czasem robię zrzut z mojego telefonu, że będę tam przeglądać, żebyście mniej więcej zobaczyli, o czym mówię. Także to Wam jeszcze chciałam polecić, jeśli macie iPhony albo iPady, żeby sobie zobaczyć. Może akurat jesteście tak samo leniwi jak ja i chcecie, żeby Wam ktoś przeliczył za Was. Mi się to bardzo spodobało, ja jestem leń i tak to wygląda. Dobra, kochani. Na tyle tego gadania. Jak mówiłam, sporo tego było. W przyszłym odcinku również trochę będzie na pewno o kolejnych ukończonych projektach, bo ukończyłam też Franię, którą też zobaczycie, jak dziergam na tym vlogu u Dagmary. Myśmy go nagrywały chyba w środę. We wtorek, bo w środę lecieli, czyli chyba we wtorek nagrywałyśmy. I mam już ją skończoną, ale się blokuje. Leży w myszce na razie, muszę ją wykręcić i rozwiesić, więc to już mam skończone. I też na pewno, nie wiem czy w następnym odcinku, czy w kolejnym o niej Wam opowiem, bo jeszcze ją muszę zważyć i tam, bo ilość jaką ja zużyłam włóczki ma się nijak do tego, co trzeba było kupić, żeby ten wzór zakupić i proponowaną ilość włóczki, bo tam chyba proponowane jest 5 motków, a mi się wydaje, że ja zużyłam 2,5. Także
ja nie wiem, albo ja przerobiłam jeden motek nieświadomie, jest to możliwe, albo tam jest kompletnie coś rypnięte z ilością włóczki, nie wiem, ale zważę, jak już sobie to ją zważę dokładnie tą bluzkę i w gramach wam powiem, ile zużyłam i sama jestem ciekawa, bo mówię, jeśli to jest to jest na 8 milimetrach, nie? Nie dość, że 3 minuty roboty, to jeszcze faktycznie niedużo to zużyje. Ale dobra, o tym będziemy rozmawiać w kolejnych odcinkach. Nie ma sensu już teraz się rozpędzać, chciałam wam tylko wspomnieć. Także dziękuję wam bardzo, bardzo, że tu ze mną jesteście. Na dole, jak zwykle, wszelkie dodatkowe informacje typu odnośniki do wzorów i linki i tak dalej. Koniecznie zajrzyjcie do Dagmary, jeśli już jeszcze nie byliście, jeśli już pojawił się jej nowy filmik, bo tam też jestem jako gość specjalny. I tyle. Dziękuję wam, że jesteście. Jeśli możecie, a nie subskrybujecie, to bardzo proszę, zasubskrybujcie ten kanał, polubcie, napiszcie jakiś komentarz, a jeśli macie opcję hype, czyli podbijania, będzie mi również niezwykle miło, jeśli ją ciśniecie. Także dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pa!